Jesteśmy teraz pod Mińskiem, na stacji kolejowej o wdzięcznej nazwie Białoruś. Pomimo, że samo miasteczko nazywa się Zasław. I skąd ta nazwa Białoruś? Otóż w czasach II Rzeczypospolitej to była pierwsza stacja, ale po sowieckiej stronie granicy. Stąd też Związek Sowiecki chciał podkreślić, że podróżni właśnie wjechali na Białoruś z tej złej burżuazyjnej Polski. Natomiast w okolicach Mińska są również inne miasteczka związane z pograniczem. No, chyba najsłynniejszym z nich jest Raków. Dawna stolica przemytników, miasteczko rodem z Dzikiego Wschodu, gdzie znajdowały się różnego rodzaju knajpy, zajazdy, domy publiczne, szemrane hotele, mnóstwo przemytników, awanturników i różnych typów spod ciemnej gwiazdy, także prawdziwy Dziki Wschód. No ale z Rakowem nierozerwalnie związane jest postać Sergiusza Piaseckiego, człowieka cokolwiek nietuzinkowego, szpiega, przemytnika, awanturnika, bandyty, który w końcu został skazany na wieloletnią odsiadkę w najcięższym wówczas polskim więzieniu na Świętym Krzyżu. No i on, siedząc w celi, odkrył w sobie talent pisarski. Został dostrzeżony przez samego Melchiora Wańkowicza, który załatwił, tak mówiąc kolokwialnie, ułaskawienie z rąk prezydenta Mościckiego. No a książki Piaseckiego, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy czy Bogom Nocy Równi, stały się, mówiąc też językiem współczesności, bestsellerami. Ówcześni czytelnicy zaczytywali się w tych knajackich opowieściach o przemytnikach i o tej granicy pod Mińskiem w Rakowie. No, dzisiaj samo miasteczko, z tego dawnego Rakowa pozostała w zasadzie jedna uliczka, kilka domków, kościół. Pozostała część miasteczka jest dosyć nijaka, choć funkcjonuje tam, naszym zdaniem, niezwykłe miejsce, które wam polecamy. Prywatne Muzeum Galeria Rodu Januszkiewiczów, w którym zgromadzone są różne eksponaty związane z historiami przemytniczymi. Jest również taki kącik, stylizowany taką knajpę przemytniczą, gdzie myślę można skosztować różnych ciekawych rzeczy, no ale przede wszystkim sam Januszkiewicz, czyli gospodarz, potrafi godzinami opowiadać o historiach związanych i z Piaseckim, i z granicą, także świetne miejsce. No właśnie, bo co ciekawe, sama postać Piaseckiego dzisiaj inspiruje białoruskich twórców, białoruskich ludzi kultury. Chociażby Pita Pawlała. Pit Pawlał jest gitarzystą takiej legendarnej, antysystemowej białoruskiej kapeli NRM, czyli Niezależna Republika Marzeń, która od lat jest solą wokół prezydenta Łukaszenki, bo oni śpiewają o wolności, o tym, że nie chcą żyć w tym łukaszenkowskim kołchozie, reżimie. No i jednym z najnowszych właśnie projektów artystycznych Pita jest album inspirowany Kochankiem Wielkiej Niedźwiedzicy. Główna piosenka, główny hit nosi tytuł, jak żeby inaczej, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Zresztą teledysk został nagrany pod Mińskiem, dokładnie w miejscu, gdzie przebiegała dawna granica. Sam Piasecki też dzisiaj jest postrzegany na Białorusi często jako pisarz taki właśnie białoruski, białorusko-polski, właśnie człowiek pogranicza. Oczywiście przede wszystkim dotyczy to właśnie Białorusinów, którzy są nastawieni bardziej patriotycznie, którzy znają swoją historię, którzy chcą mówić po białorusku, którzy nie chcą się dać sowietyzować. Także naszym zdaniem to jest też świetne, że właśnie taka postać jak Piasecki łączy nasze narody w tradycji tej wielokulturowej Rzeczypospolitej i polskiej, i białoruskiej. Także jeżeli będziecie pod Mińskiem, wybierzcie się do Rakowa, ale też posłuchajcie muzyki Pita Pawlała, Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. Przeniesiemy się teraz w trochę bardziej mroczną część historii, mianowicie do dworku Feliksa Dzierżyńskiego, który również znajduje się na pograniczu i mieliśmy okazję się tam udać. Feliks Dzierżyński miał 2 braci, jeden współpracował z AK, za co razem z małżonką zostali rozstrzelani, i drugi również został rozstrzelany niestety przez Niemców, był lekarzem, pracował w Łodzi i spoczywa tutaj również pod Łodzią. Jak widać, no Feliks nie wrodził się w swoich braci, jest jednym z największych morderców, jakiego widziała historia. Natomiast ten ich dworek również został spalony przez Niemców. Co ciekawe, Łukaszenka poprosił o odbudowanie tej całej posiadłości i w tym momencie jest tam swego jego rodzaju mauzoleum,
odbudowany dom z różnymi pamiątkami, zdjęciami i innymi artefaktami należącymi do Feliksa, jak i również pomnikiem przed tym samym domem. Również w tym samym miejscu, przed tym budynkiem, składają przysięgę funkcjonariusze KGB co roku. Przenosząc się na trochę inne tereny, mianowicie na łąki Białorusi, możemy również natrafić na ruiny garnizonu Korpusu Ochrony Pogranicza w Ludwikowie. Jest to jedyny budynek tak naprawdę, który przetrwał, to dosyć takie kolokwialne słowo w tym wypadku, ponieważ stoi tam tak naprawdę kilka ścian, ale jedyny budynek, którego ruiny w ogóle jeszcze istnieją. I to, kiedy polscy pogranicznicy jeszcze tam przebywali, pamiętają nawet najstarsze osoby w tym regionie, także to również jest bardzo, bardzo interesujące miejsce do odwiedzenia. No a tak na koniec, przechodząc już do takich najmilszych tematów, to oczywiście w okolicy Mińska znajdują się dwa przepiękne zamki związane również z historią Polski. Zamek w Mirze, gdzie pochowany jest też ojciec Ignacego Domejki, wybitnego badacza Chile, i pałac w Nieświeżu, który jest rodową siedzibą Radziwiłłów. Oba miejsca są naprawdę przepięknie odrestaurowane, także bardzo zachęcamy do ich odwiedzenia, kiedy będziecie mieli okazję być w okolicach Mińska. A jeszcze tylko dodam, że tą granicą pod Mińskiem od lat zajmuje się historyk, dr Ichar Melnikał, który zna dosłownie każdy zakamarek tej dawnej granicy pod Mińskiem. Także gdybyście kiedyś tam się wybierali, to też sięgnijcie do jego książek, bo z nich można się mnóstwo rzeczy dowiedzieć. On nas też po tej granicy oprowadzał. Także Ichar, dziękujemy, jesteś genialnym przewodnikiem.